Cześć, tu Kasia z Turdus Concept. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowywanie dwóch dużych zamówień z materiałami plastycznymi, które dotarły do mnie w ostatnim czasie. Już mniej więcej możecie zobaczyć, co znalazło się w tych paczkach, a za chwileczkę zobaczycie rozcinanie pudeł i moje pierwsze wrażenia na temat tych materiałów. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kopercie, którą rozcinam, są zamówione przeze mnie markery alkoholowe Copic Classic. Wybrałam je ze względu na ich dużą pojemność. Większe są jedynie markery typu white z jedną bardzo szeroką końcówką. Zanim wybrałam konkretne numery kolorów, sprawdziłam, jakich odcieni kredek używam najczęściej. Kredki były najłatwiejsze do sprawdzenia, ponieważ od razu widziałam, które są najkrótsze. Poza tym starałam się wybrać takie numery, by przy stosunkowo niewielkiej ilości sztuk uzyskać cały zakres koła kolorów oraz odcienie skóry. Już teraz widzę, że będę musiała dokupić niektóre dodatkowe tony, tak by te już przeze mnie posiadane lepiej się ze sobą blendowały, czyli mieszały na kartce. Druga paczka zawierała farby akwarelowe Białe Noce, zestaw 24 kolorów, cienkopisy Pigma Micron 6 grubości, fluid maskujący, blok do markerów, blok do akwareli gładki, czyli prasowany na gorąco oraz żelopisy Jelly Roll. Przejdźmy do stworzenia próbnika farb. Najpierw musimy je oczywiście rozpakować. Każda z nich jest starannie owinięta w folię z nazwą koloru, jego transparentnością, kryciem i odpornością na światło. Trochę zaniepokoiła mnie pierwsza kostka. Nie widać tego na nagraniu, ale znajdowały się na niej drobiny ciemnych pigmentów. Na szczęście okazało się, że są one jedynie na jej powierzchni. Ilość pigmentu zawarta w tych akwarelach robi wrażenie. Można je na pewno polecić osobom zaczynającym swoją przygodę z tą techniką malarską. Producent dołączył do zestawu arkusik do wykonania próbnika i warto z niego skorzystać, aby pamiętać, jak poszczególne odcienie wyglądają na papierze. Z tego też względu zrobiłam sobie również podobną ściągę do markerów. Paczka z nimi przyszła akurat w Dzień Kobiet, dlatego postanowiłam od razu wykonać nimi ilustrację z życzeniami. Także możecie zobaczyć, jak sprawdziły się w boju. Teraz przechodzę do blendowania i możecie zaobserwować to, o czym mówiłam wcześniej, czyli brak niektórych tonów pośrednich, które muszę jeszcze dokupić. W mieszaniu dwóch odmiennych tonów nie pomoże niestety Colorless Blender. Jego nazwa jest myląca, służy on bardziej do drobnych korekt i rozjaśniania niż do blendowania. Chciałabym później dobrać również jaśniejsze odcienie niebieskiego i zielonego. W kolejnym zamówieniu myślę, że wybiorę kopiki Sketch, by wypróbować ich pędzelkową końcówkę. W międzyczasie zrobiłam bliki na 8 Jelly Rollem i przeszłam do testowania cienkopisów. Moim faworytem jest ten z numerem 005. Za jego pomocą możemy stworzyć niesamowicie cienkie i delikatne linie. W ostatnim etapie testów postanowiłam za jednym zamachem wypróbować płyn maskujący i farby Białe Noce. Przygotowałam szkic wiosennej magnolii i niektóre jego obszary zakryłam fluidem. Wykorzystałam do tego niezbyt wysokiej jakości pędzelek, który dołączono gratis do paczki. Lepiej używać takich starszych lub gorszych pędzelków, ponieważ fluid trudno się zmywa i może nam je zniszczyć. Oprócz tego ma on dosyć nieprzyjemny i intensywny zapach, poza tymi minusami sprawuje się doskonale. Farby mieszałam na kawałku papieru do akwareli, ponieważ jeszcze nie jestem przyzwyczajona do plastikowej palety. Niedługo jednak będę się musiała przestawić, ponieważ szkoda mi na to papieru. Moje odczucia podczas tworzenia pierwszej ilustracji tymi farbami są jak najbardziej pozytywne. Sądzę jednak, że aby dokonać bardziej szczegółowej oceny, muszę nimi więcej pomalować. I to by było na tyle w pierwszym unboxingu na naszym kanale. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie lajka, suba lub komentarz. I do następnego, pa!